Przenieśmy się w czasie do 2004 roku. Po sukcesie GTA Vice City to, że nadchodzące GTA San Andreas będzie hitem, jest już niezaprzeczalne, ale przerwę między nimi chce wykorzystać nietypowy konkurent. Studio Reflections Interactive chce przerobić swoją serię na modłę GTA i zagarnąć do siebie kawałek tego tortu. W ten sposób trzeci Driver stał się klonem GTA. To, że gra nie odniosła sukcesu, wiadomo dość powszechnie. Ale jak wypada sama gra? Czy jest aż tak zła, jak ją wtedy oceniono? A może padła ofiarą porównań do mocniejszego konkurenta? Dowiecie się tego w tym materiale. Cześć, jestem Lord Venom, a to jest kolejny materiał o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem o grze Driver 3, wydanej w 2004 roku na PC, PlayStation 2 i Xboxa. Grę ogrywałem na PC z modem Definitive Edition, który pozwolił mi ją odpalić na dzisiejszym sprzęcie. Nie przedłużając, zapraszam. Dla mnie ukończenie Driver 3 było trochę sprawą osobistą. Znacie to uczucie. Kiedy graliście w coś, kiedy byliście młodsi, w pewnym momencie utknęliście na pewnym fragmencie i już nigdy nie wróciliście. No a potem gra jest na waszym sumieniu, no bo przecież z reguły kończycie grę. Właśnie tak było u mnie z Driverem 3. Tak więc cieszę się, że w końcu udało mi się go ukończyć. Ale wracając do jakości samej gry. Driver 3 dość ambitnie podszedł do tematu. Specjalnie na rzecz tej części dodano opcję wyjścia z pojazdu oraz używania broni palnej. Poza tym twórcy zadbali też o znajome nazwiska. W rolach głównych usłyszymy Michaela Madsena, Michelle Rodriguez czy Mickey Rourke'a. Zarówno w gameplayu, jak i na cutscenkach jak z filmu. Całość jest stylizowana na serial o policjantach i gangsterach. Krótko mówiąc, jest to gra jak film. Oczywiście z czasów, gdy oznaczało to coś dobrego. Mimo to jest tu sporo przykładów na to, że sam gameplay jest trochę niedorobiony. Z czego to wynika? Nie wiem, choć się domyślam. Pierwszą opcją jest to, że duża część budżetu poszła na aktorów i brakło na dopracowanie gry. Drugą, że twórcy za wszelką cenę chcieli wyrobić się przed premierą San Andreas. Jeśli mam wybierać, to prawdopodobnie obie odpowiedzi są prawidłowe. Szkoda, ponieważ gra miała kilka naprawdę ciekawych pomysłów. Jednak nie wybrzmiewają one w pełnej okazałości przez ciągłe problemy techniczne. Tyle o ogółach. Pora opowiedzieć o grze bardziej szczegółowo. Sterownik 3 rozgrywa się w 2004 roku. Były kierowca wyścigowy, teraz policjant John Tanner wykonuje zadanie pod przykrywką. Ma za zadanie zinfiltrować międzynarodową grupę złodziei samochodów. Sytuacja jednak nabiera dodatkowej powagi, kiedy wpada na trop swojego Nemesis, płatnego zabójcy Jericho, który tajemniczo rozpłynął się w powietrzu po wydarzeniach z Drivera 2. Pościg zabierze Tannera do Miami, Nicei oraz europejskiej części Stambułu. Nie są to typowe lokacje dla gier tego typu, więc daję punkty za oryginalność. Natomiast sama fabuła jest niestety do bólu kliszowa i przewidywalna. Postaci od początku do końca są takie, na jakie wyglądają. Nie są też zbyt godne zapamiętania. Po skończeniu gry ostatecznie obchodzili mnie tylko Tanner i Jericho. Nie pomaga też zakończenie, które w zasadzie już widzimy w intrze i na samym końcu niczym nas nie zaskakuje. Te duże nazwiska w obsadzie nie miały za bardzo jak tego wyratować, bo nawet najlepszy aktor nie wyratuje słabego scenariusza. W tym przypadku akurat do gry. O gameplayu mam jednak trochę więcej dobrych rzeczy do powiedzenia. Gra oferuje nam dwa tryby. Undercover, w którym będziemy po kolei rozgrywać misje fabularne, oraz Take a Ride, w którym możemy pojeździć swobodnie po wszystkich trzech miastach. Undercover oferuje nam w sumie 26 misji o bardzo różnej długości. Fabułę przechodzimy misja po misji, a ewentualna śmierć powoduje najwyżej powrót do checkpointu. W związku z tym nie musimy jechać ze szpitala na miejsce początku misji, tak jak w GTA. Całą fabułę można przejść w 3 do 4 godzin. Ale tylko pod warunkiem, że opanowaliście misję do perfekcji. Prawdopodobnie tak jak mi zejdzie wam 2 razy tyle. O ile sama fabuła polega na kliszach, tak w samych misjach jest już odrobinę różnorodności. Kojarzycie wątek bomby, która wybucha jak za bardzo zwolnimy z filmu Speed? Tutaj mamy jeszcze za zadanie wjechać samochodem z tą bombą w osobę, która ją podłożyła. A może kradzież 3 samochodów na czas i umieszczenie w ciężarówce. Z tym, że ciężarówka jedzie, a my musimy dodatkowo idealnie w nią wycelować, by nie obić auta. A może pościg za ciężarówką rzucającą w nas wybuchającymi beczkami. To wszystko to naprawdę ciekawe pomysły. Szkoda tylko, że wypadają trochę nieudolnie przez mniejsze problemy techniczne, o których zaraz będę mówił. Poza tym w trybie Take a Ride pozwiedzamy sobie miasta i tylko policja będzie naszym utrapieniem. W trybie Undercover jest oskryptowana. Tutaj możemy się jej narazić w normalny sposób. Trzeba przyznać, że jest dość uparta, a jej zgubienie jest o wiele trudniejsze.
No chyba, że wsiądziemy do łodzi. Problem w tym, że w tym świecie poza główną fabułą i zwiedzaniem za bardzo nie ma co robić. Nie ma zadań pobocznych ani waluty, także żadnych sklepów ani rzeczy do zbierania. Jak na ironię lepiej jeździć przepisowo, żeby nie narażać się policji i nie tracić na nią czasu. Lepiej jednak wejść w ten tryb dopiero po ukończeniu fabuły. Mamy wtedy odblokowane wszystkie bronie i wszystkie miasta. Seria Driver stoi jazdą, tak jak zresztą wskazuje nazwa. I to mogę powiedzieć, że Driver 3 ma jeden z najlepszych modeli jazdy, jakie w życiu widziałem w grach. A ogrywałem sporo ściganek, z czego część to były symulatory. I biorąc pod uwagę, że mamy tu do dyspozycji auta, motocykle, ciężarówki, łodzie, a nawet wózek widłowy, to i tak cud, że tak dobrze to wszystko wyszło. Niestety, czasami fizyka gry głupieje, a wtedy radość z jazdy zostaje zakłócona. W grze nie doświadczymy licencjonowanych wozów, ale za to wybór aut jest ogromny. Nie będziemy w stanie z nich strzelać, chyba że mamy obok pasażera. Ci z kolei nie grzeszą najlepszą celnością, co w teorii mamy nadrobić jazdą blisko celu. W większości przypadków nie ma to jednak większego znaczenia. W większości pościgów, gdy pojawi się pasek zdrowia przeciwnika, to jest tam on tylko dla zmyły. Pościg się nie kończy, aż dojedziemy do danego miejsca. Tym bardziej jest to mylące, gdy faktycznie musimy zbić wrogi pasek do zera. Ale dzieje się tak tylko 2 razy w ciągu całej gry. Co ciekawe, o ile pościgi muszą się skończyć w danym miejscu, tak droga naszych celów do nich zazwyczaj jest zmienna. Jeśli w jednym podejściu zawalimy, to w następnym nasz cel może wybrać sobie zupełnie inną trasę. Sama w sobie jazda jest najlepszym elementem gry, ale jest mocno ograniczana przez niezniszczalne lampy. W praktyce sprawia to, że na pozór szerokie drogi stają się super wąskie. Uderzenie w taką lampę nie tylko zadaje nam więcej obrażeń niż kula z pistoletu, ale podczas pościgu pewnie zmusi nas do powtarzania całej sekcji. Jest to dodatkowo o tyle uciążliwe, że nie dostajemy wielu checkpointów. Z kolei gra, szczególnie podczas pościgów, nie wybacza błędów. Cel może być dalej w zasięgu wzroku, a i tak uzna, że go zgubiliśmy, jeśli oddali się zbyt daleko. Rozumiem, że fabuła wymaga od nas bycia świetnym kierowcą, ale tak niewielki margines błędu doprowadza w ciągu niektórych misji do frustracji. Gorzej z kolei wypadają segmenty chodzona. Tanner łatwo blokuje się na byle obiekcie, szczególnie podczas skoku. Trzeba też być bardzo dokładnym podczas interakcji z przedmiotami, albo nic się nie stanie. Co ciekawe, nie możemy nawet zostać przejechani przez inne auta. Podczas uderzenia tylko popychają nas do przodu i nie otrzymujemy przy tym nawet obrażeń. Do dyspozycji dostajemy kilka broni palnych, w tym kilka wariacji z tłumikiem, ale i tak pistolet automatyczny oraz karabin snajperski biją całą resztę arsenału na głowę. System celowania niestety jest bardzo niedokładny. Nie wiem jak na konsoli, ale już na myszce miałem problem z celowaniem. Sytuacji nie poprawia, że rozglądanie się myszką jest odwrócone i nie da się tego w żaden sposób wyłączyć. Gra wymaga też pewnej dozy ostrożności, ponieważ Tanner może bardzo łatwo zginąć od jednej celnej serii pocisków. Zdrowie możemy przywrócić tylko apteczkami, ale nie przywracają one całego zdrowia, tylko jego część. Z kolei wrogów jest wielu, więc nie trudno o powrót do checkpointu, jeśli się zagapimy. Bawi też trochę, że w przypadku niektórych misji, jeśli jesteśmy ścigani przez wrogów nie będących policją, lepiej wysiąść z auta i ich powystrzelać. Gra nie kara w większości przypadków za opuszczanie auta, a skoro nie da się nas przejechać, to wrogowie wtedy są na straconej pozycji. Ogólnie powiedziałbym, że gameplay wypada lepiej niż w GTA 3. No właśnie. 3. Przepaść jakościowa między trójką a kolejnymi GTA była ogromna. Z kolei Driver 3 nie miał startu nawet do Vice City, co dopiero do San Andreas. Zresztą nawet trójka mimo swoich wad oferowała trochę więcej rzeczy do roboty, takich jak zadania poboczne albo znajdźki. Dlatego Kierowca 3, jeśli już jest grą tylko na raz i po samej fabule nie ma za bardzo sensu do niego wracać. Natomiast to, czym przebijał ówczesne części GTA, to grafika. Postaci, miasta i pojazdy są bardzo szczegółowe. I mimo, że pod tym względem wyglądają dobrze, tak gra niestety nie posiada żadnego stylu artystycznego, który by to jakoś uspójnił. Przy okazji, kiedy porównamy wygląd postaci, wkrada się tu pewna monotonia. Natomiast to, jak wyglądają samochody i odbicia na nich, spokojnie trzyma się do dziś. Najlepiej jednak prezentują się budynki. O ile tego szczególnie nie widać w Miami, tak Nica wygląda imponująco. Co prawda może z tego nieco wybijać sporadyczne przeskakiwanie tekstur, ale jest to problem, który dotyczy chyba tylko nowszych komputerów. Część PC ma też naprawdę klimatyczne momenty, w których zachód słońca potrafi wywołać efekt wow. Nie mogę w sumie dużo powiedzieć o muzyce w tej grze, bo jest to typowa muzyka do pościgów, w miarę dynamiczna, ale raczej się jej nie zapamiętuje. Jeśli już, to na pewno zapamiętamy motyw przewodni gry z menu głównego. Ten działa relaksująco i naprawdę wpada w ucho. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, o której zazwyczaj nie wspominam w swoich materiałach, ale tu po prostu musiałem. Nie wiem jak na PS2 i Xboxie, ale sterowanie na klawiaturze i myszy nie jest ani trochę intuicyjne. Bawi mnie to, ponieważ po pierwsze nie jest to pierwszy driver wydany na PC, a po drugie skopiowanie schematu sterowania od konkurencji wcale nie wymaga wiele. Gra niestety nie mówi co dokładnie mamy wcisnąć. W związku z tym albo będziemy wchodzić do opcji i zobaczyć co jest przypisane do czego, albo będziemy po kolei wciskać wszystko i liczyć, że coś się w końcu stanie. Nie rozumiem jak mogli zepsuć coś tak prostego, skoro już były gotowe schematy, które były sprawdzone. To teraz może trochę o modzie Definitive Edition.
Nie tylko pozwala on odpalić grę bez problemów w najnowszych systemach i dodaje wsparcie dla pełnego okna bez ramek. Pozwala nam też wykorzystać tekstury HD, dodać ray tracing, przeskalować interfejs do rozdzielczości oraz naprawić część błędów. Osobiście na potrzeby tego materiału zrezygnowałem z opcji innych niż skalowanie i okno bez ramek, aby pokazać tę grę w najbardziej oryginalnej formie. Ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gra wyglądała jeszcze lepiej. Tak czy inaczej, jeśli planujecie ograć Drivera 3 dzisiaj, to będzie to najlepszy sposób. Ogrywałem go na 10-letnim laptopie, więc wam też pójdzie bez problemu. Podsumowując, Driver 3 jest lepszą grą niż myślałem. W swoim czasie niskie oceny na miarę 5/10 wynikały raczej z porównań do GTA. Wtedy standardy były raczej wyższe, a dziś gorsze gry dostają nawet 7. Dla mnie Driver 3 to nie tyle rozczarowanie, co po prostu zmarnowany potencjał. Sporo naprawdę fajnych pomysłów zrujnowanych przez technikalia. Z kolei znani aktorzy nie wnieśli na tyle, żeby zachęcić graczy do gry. Dobra gra obejdzie się bez dużych nazwisk. GTA też się ma, ale jako dodatek, a nie danie główne. Gdyby jednak całkiem pominąć porównanie do GTA, to dostaniemy naprawdę znośny tytuł. Niewybitny, ale po prostu dobry z kilkoma ciekawymi momentami. Jeśli szukacie czegoś podobnego do GTA przed premierą 6, to nie zaszkodzi po ten tytuł sięgnąć. Powiedziałbym nawet, że dziś jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wielkie dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca materiału. Jeśli wam się spodobało, zostawcie suba, łapkę w górę, kliknijcie w dzwonek, najlepiej zróbcie wszystko, na co pozwala YouTube. Dzięki temu kanał będzie się mógł rozwijać. Poza tym polecam też sprawdzić poprzednie materiały na kanale. Poza tym się żegnam i zapraszam na kolejną walkę z backlogiem. Mówił do was Lord Venom. Cześć!